Kiedy ranne wstają zorze, tobie butla, tobie morze. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, już do mego instruktora wołam. To co dziś zwiedzamy na tym safari? Na pytanie, czym jest safari nurkowe, jak się do niego przygotować i co tam zwiedzimy, opowie Piotr Stus, organizator wypraw Nautica Safari oraz gospodarz bazy nurkowej Nautica Vis, entuzjasta małych zwierzątek oraz nurkowania Sidemount. Zapraszam do wysłuchania odcinka z Piotrkiem. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? Ostatnio nurkowałem w Tajlandii na Richelieu Rock. Czyli kawał drogi stąd. Kawał drogi. Jak fajnie, ciepło, przyjemnie, super woda pewnie. Ciepło, przyjemnie, super woda. Rybki, zwierzątka? Czy my byliśmy na jednym wyjeździe? Nie. Okej. Tak, wszystko w porządku, wszystko jak miało być. Słuchaj, jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać sobie o safari nurkowym. Dla osób, które nie wiedzą, z czym to się kojarzy, no bo safari kojarzy się z wyjazdem do Afryki. Na lwy, dokładnie, do Afryki. Teraz pytanie, czy to jest tak samo pod wodą. Idziemy pod wodę polować na lwy morskie, czy o co chodzi w safari nurkowym? Tak, nazwa chyba faktycznie odnosi się do tego, że to jest pobyt w dziczy, w tym wypadku pobyt takiej dziczy podwodnej, a zapewnia to łódź safari, którą się wypływa na tydzień, na 6 dni z portu i bez zawijania do portu przez te 6 dni się nurkuje w różnych miejscach, które najczęściej nie są osiągalne w trakcie takich dziennych wypłynięć. Więc stąd możliwość dotarcia do miejsc, które są po prostu bardziej dzikie. Czyli safari to już pierwsza taka nowość dla ludzi, to jest wyjazd na około tydzień na morze. Tak, zdecydowanie tak. Nie przypominam sobie informacji o safari, które się odbywają na jeziorach. W związku z tym dokładnie właśnie tak jest. Okej, to już teraz pytanie, no bo to jest dłuższy wyjazd. Czy w takim razie osoby nie nurkujące, jak jadę jako osoby towarzyszące, mają co robić na takim wyjeździe? No bo ja sobie wyobrażam, że jedziemy gdzieś tam do Egiptu, osoby nie nurkujące sobie zwiedzają te sfinksy, piramidy, muzea i tak dalej, a my sobie nurkujemy gdzieś tam z brzegu. Ale teraz jesteśmy na morzu przez tydzień. Tak, no mamy tutaj doświadczenia z innych wyjazdów, czy też imprez nurkowych innego typu i ostatnio szczególnie tych osób nie nurkujących na safari zaczęło być troszeczkę więcej na tych łodziach safari. Moje wrażenie jest następujące. Paradoksalnie osoba nie nurkująca spędzi ze swoim towarzyszem, towarzyszką, bo to różnie bywa, spędzi więcej czasu na safari niż podczas imprez takich stacjonarnych, gdzie z reguły osoba nie nurkująca zostaje w hotelu albo faktycznie coś zwiedza, jeżeli to jest możliwe, albo idzie na plażę, a osoba nurkująca na pół dnia albo takie pół dnia plus znika. Tutaj układ jest następujący. Je się wspólnie posiłki, jest się wspólnie na łodzi, w zasadzie w jednym miejscu, w formie skoszarowanej, no i zawodnik czy zawodniczka znikają na godzinę pod wodą 3-4 razy w ciągu dnia, a przez pozostałą część dnia jest się razem. Nie dochodzi do kłótni? Nie, bo jest z kolei na tyle dużo miejsca, że się można gdzieś tam zaszyć. Czyli to są duże łódki, nie są takie mazurskie jachciki? To są duże łódki. Obecnie taki standard to jest 38-42 metry, 7 do 9 metrów szerokości. To są duże jednostki z dużą dzielnością morską. Czyli czyli zupełnie inaczej trzeba sobie to wyobrazić. To nie są małe jachciki. Tak, i to, że one są duże i teraz w te ostatnie konstrukcje z ostatnich powiedzmy 15 lat to są łodzie stalowe, więc one też się bardzo dobrze zachowują na morzu, a mam na myśli to, że bujają się w sposób taki przyjemny, przyjazny dla pasażerów, nawet tych, którzy deklarują, że sobie nie czują się super na rozhuśtanej łajbie. Faktycznie nie jest to łupinka, która gdzieś tam podskakuje, tylko to są łodzie, które pozwalają komfortowo przeżyć ten tydzień na morzu. I jest zapewne klimatyzacja gdzieś tam też jest na nich, nie? Tak, jest klimatyzacja. Jest tak, można powiedzieć, to jest taki przyzwoity motel pływający po morzu połączony z bazą nurkową. Czyli tak naprawdę wyjazdy rodzinne dla osób nurkujących i nienurkujących też
Tak, może trudno tutaj pojechać całą rodziną, szczególnie jeżeli są młodsze dzieciaki, no bo jednak... No rozniosą tą łódkę. Tak, no, to byłoby może jeszcze najmniejszym problemem, no ale jednak no, ta łódka czasami się kołysze. Wydaje mi się, że gdzieś tam granicą jest ten wiek 10-12 lat, gdzie faktycznie zaczyna się nurkować i można myśleć o wczasach rodzinnych, czy w czasach nurkowych rodzinnych. I my zresztą raz, 2 razy do roku w wakacje robimy takie safari rodzinne. Wtedy się troszkę mniej pływa się bliżej, chowa się pomiędzy rafami, tak żeby właśnie nie było zbyt dużo tych akcji na otwartym morzu i dostosowuje się też nurkowania głębokością do tego, żeby sobie młodsi nurkowie też mogli ponurkować. Trzeba jakiś tam snorkeling uprawiać. Snorkeling, ciągnięcie na oponie za motorówką. O, to jest fajne. Tak, takie miłe akcenty życia nurkowego. Dobra, to teraz pytanie, jak wygląda taki dzień z punktu widzenia nurka na takiej łajbie? A nurek lubi pospać, czy nie lubi? O, to są nurki, co lubią i co nie lubią, nie? No to od którego zaczynamy? Od tego, co nie lubi pospać, bo to ja. Dobra. No to ten, który nie lubi pospać, ma świetnie. Ma wręcz idealnie, bo o 5:30 się puka do drzwi. Idealna godzina. I mówi pobudka. I to jest takie 15-20 minut, żeby się pozbierać, zrobić sobie kawę albo herbatę i przygotować się do porannego briefingu. Potem jest krótkie omówienie tego, co się będzie działo pod wodą. Wskakujemy do wody i potem jest śniadanie. W wodzie. Zdecydowanie nie. Przy stole. Przy stole w salonie restauracyjnym podawany, serwowany bufet i jedzonko. Potem jest przerwa służąca naładowaniu, napełnieniu butli i potem kolejny briefing. Łódź najczęściej zmienia swoje położenie i następny briefing i znowu wchodzi się do wody. Potem jest lunch, kolejna przerwa na opalanie, na odpoczynek, na prowadzenie ewentualnie jakichś zajęć dydaktycznych i ponownie wchodzi się do wody na nurkowanie numer 3, które najczęściej odbywa się w tym miejscu, gdzie będzie nurkowanie nocne. Jeżeli trasa dopuszcza nurkowania nocne, bo nie dzieje się to na każdej trasie. No i potem robi się to 4. nurkowanie, najczęściej właśnie w tym miejscu, gdzie było nurkowanie 3. I potem nadchodzi czas na kolację i nocne Polaków rozmowy. Które kończą się o 3:00, 4:00? Które kończą się o bardzo przyzwoitej porze, tak żeby o 5:30 znowu być w formie. Czyli intensywnie tak naprawdę. Często mówimy, że dobrze planować safari tak, żeby potem sobie zorganizować dzień, 2 dni wolnego, żeby odpocząć po safari. Ale i to jest bardzo ważne, ten czas spędzony na safari, jeżeli komuś chodzi o to, żeby się oderwać od swoich codziennych obowiązków, odkleić od telefonu komórkowego, no bo też najczęściej na tych trasach są takie 2, czasami 3 dni, kiedy zasięg jest słaby albo go w ogóle nie ma. Przez to zagęszczenie programu nurkowego to doskonała okazja do tego, żeby przestać myśleć o codziennych obowiązkach. Nawet nie ma na to czasu tak naprawdę. Nie ma kompletnie. I ludzie wstają na tym 5:30? Czy jest możliwość przeskoczenia tego pierwszego nurkowania? W końcu ludzie zapłacili za swoje wakacje, więc nie wyciągamy surowych konsekwencji. Ale frekwencja jest dobra. To powiedziałbym, że 80% składu to jest taka pewnie średnia z tygodnia. Nie, ludzie, jeżeli jadą nurkować, zwłaszcza, że te poranne nurkowania to jest często okazja zobaczenia dużych zwierzaków w akcji, czyli na tych rafach, które są wysunięte na głęboką wodę, to jest właśnie czas na oglądanie rekinów, czy ławic karanksów, jakichś dużych zwierzaków, większych zwierząt, które polują w tej porze dnia. To jest też dobre światło fotograficzne, więc fotografów też najczęściej ciągnie. Czyli tak naprawdę warto wstać. Tak. A na nocnych nurkowaniach? Na nocnych nurkowaniach jest dokładnie tak samo, to znaczy też wszystkich ciągnie, bo też można zobaczyć dużo organizmów, których w ciągu dnia z kolei nie widać, bo albo śpią, albo są aktywne na tyle, że nie dają do siebie podejść bliżej, a w nocy się układają na spoczynek i można je obejrzeć z bliska, z niewielkiej odległości. No dla fotografów to jest okazja do zrobienia zdjęć nieosiągalnych w ciągu dnia i też takich innych zupełnie, bo to jest najczęściej makrofotografia albo fotografia zbliżeniowa. I to są też nurkowania cieszące się popularnością, ale powiedziałbym, że tu frekwencja jest mniejsza niż na tych porannych, paradoksalnie.
To wynika troszeczkę z tego, że już z reguły jesteśmy po 3 nurkowaniach, więc część osób jest troszeczkę zmęczona i czasami zaspokajają uczestnicy swoją ciekawość dotyczącą nocnych nurkowań przez pierwszy dzień, pierwsze 2 dni, a później już po prostu czekają na powrót reszty ekipy, już się zaczynają tam integrować przed kolacją. Co też jest miłe oczywiście. A jak wygląda takie, nie wiem, nurkowanie, jeżeli nie wiem, pogoda się psuje? Zmieniacie miejsce z jachtem, czy... Jest bardzo różnie. To w dużej mierze zależy od rejonu, w którym jesteśmy. To, co na pewno różni te nurkowania, to dużo bardziej wnikliwy briefing. To znaczy wtedy się bardzo dużo uwagi poświęca organizacji nurkowania, wejściu na pontony, jeżeli się zaczyna nurkowanie z pontonu, wyjściu z wody, ustawia się plan A, plan B, w zależności od tego, jak będzie się układał prąd pod wodą. Najczęściej też któryś z przewodników płynie, żeby rozpoznać warunki w miejscu zrzutu, no i do tego się dopasowuje cały plan nurkowania. To znaczy, no i one są takie bardziej zachowawcze, bo warunki są trudniejsze. No tak, mamy prądy, zafalowanie, wiatr, pogodę. Tak. Najczęściej zresztą, największym kłopotem paradoksalnie jest wiatr i fala, dokładnie przybój, bo wynurzenie po nurkowaniu następuje gdzieś z reguły przy koronie rafy i w momencie, kiedy wynurzamy się od strony nawietrznej, no to trzeba zachować odpowiedni dystans do rafy i odpowiednią czujność, uważność przy wchodzeniu na ponton, na Zodiak, bo te końcówki nurkowania, początki i końcówki nurkowania zazwyczaj wymagają najwięcej uwagi. No tak, po nurkowaniu jesteśmy zmęczeni, też nas fala rzuci. Tak, ale to też właśnie jest wynikiem tego, że 6 osób musi wejść na ponton, tam jest jeden człowiek, który to odbiera, ponton się ustawia bokiem do wiatru, znosi go wiatr szybciej. Jest sporo takich niuansów, które ludzie muszą rozumieć i na to się poświęca dużą część briefingu, żeby towarzystwo było przygotowane. Zresztą to jest kwestia pierwszego dnia, pierwszych 2 dni, żeby się z tą logistyką pontonową troszeczkę otrzaskać, a potem już ludzie, mówię o tych, którzy są pierwszy raz, a potem z reguły już sobie ludzie bardzo, bardzo fajnie z tym radzą. Czyli na briefingu uważać i słuchać, to nie jest takie pitu-pitu. Zdecydowanie. Te briefingi są bardzo mało pitu-pitu. One powinny być oczywiście tam, gdzie mogą być z przymrużeniem oka, ale no czasami, zresztą jest taka żelazna zasada, nie macie na briefingu, nie nurkujesz, bo czasami te informacje są kluczowe do tego, żeby bezpiecznie planować nurkowanie. A zdarzyło się tak, że musieliście zmienić miejsce nurkowania, bo przyszła zła pogoda? Tak, ale najczęściej, ale to nie jest zmiana już po zakotwiczeniu, tylko najczęściej decyzja o tym, że zmieniamy lokalizację następuje na etapie dopłynięcia do rafy, czy dopłynięcia do wraku, czy właśnie rezygnacji z cumowania na wraku na konto jakiejś rafy, bo kapitan, i to już jest ocena kapitana bardziej niż osób prowadzących nurkowania. Czyli trzeba też wiedzieć o tym, że to, że zaplanowaliśmy sobie takie nurkowania, mogą się zmienić. Oczywiście. Jak w rejsach morskich. Oczywiście, to po prostu jak w każdej działalności morskiej, to my musimy się dopasować do pogody, albo rzadko daje się w drugą stronę. Żeby nie było tak, że zapłaciłem, to poproszę, tak? Większość ludzi to rozumie. Ci, którzy nie rozumieją, z reguły brakuje im troszeczkę pokory, z reguły przekonują się na własnej skórze, że gdzieś tam się ocierają o takie warunki, które wyczerpują ich umiejętności i potem już akceptują decyzje osób starszych stażem. Zdecydowanie. W takim razie co zabrać na safari takie nurkowe? Sprzęt własny? Tak. Czy jakieś rzeczy na zmianę? Z mojej perspektywy aparat fotograficzny koniecznie. I lampy pewnie. Najlepiej lampy, komplet obiektywów, co w zasadzie wyczerpuje dopuszczalny limit bagażu. To oczywiście taka prywatna perspektywa fotografa podwodnego, ale powiem wam, jak to działa statystycznie. To jest najczęściej tak, że ludzie biorą swój sprzęt. 99%, 98% osób zabiera swój sprzęt nurkowy, ponieważ limity bagażowe pozwalają na zabranie ze sobą wszystkiego. No oczywiście tam na miejscu są butle, na miejscu jest balast, ale ludzie zabierają swoje skafandry, swoje jackety, swoje automaty, latarki i można przyjąć, że to jest standard. Oprócz
sprzętu nurkowego z reguły, sprzętu zapasowego nie ma sensu zabierać, ponieważ kompetentni organizatorzy mają sprzęt zapasowy i to im, powiedzmy, firma jest bardziej tutaj zaprawiona w bojach i ma więcej doświadczenia, to ma tego sprzętu więcej, ponieważ byłoby bardzo fajnie pomóc komuś, kto ma rozległą awarię sprzętową, albo zwiało mu skafander, albo zepsuł mu się zamek w swoim skafandrze. No tak, a na brzegu będziemy za 5 dni dopiero. Tak, no więc my na przykład mamy praktycznie całą rozmiarówkę w piankach, zapasowe płetwy, zapasowe maski, zapasowe automaty, zapasowe komputery. Gdybym miał wskazywać na awarie sprzętowe, to najczęściej uczestnicy zapominają wymienić baterię w komputerze nurkowym. I klasykiem jest to, że po 2 dniach jest jakiś taki kataklizm komputerów nurkowych, no więc fajnie jak tych komputerów jest więcej. Kiedy jeżdżą grupy, rodziny, grupy przyjaciół, centra nurkowe, to bardzo często wewnątrz tych grup problem potrafi być rozwiązany, no a my zawsze służymy jakimś supportem z zewnątrz. A na takie safari lepiej zabrać piankę czy suchy skafander? To wszystko zależy od pory roku i znowu powiem jak ja do tego podchodzę. Od grudnia do marca nurkuję w suchym skafandrze, albo przynajmniej to jest taki główny sprzęt i to nie jest związane z temperaturą wody, ale jest związane z wiatrem, który najczęściej w tych miesiącach grudzień, luty, zawsze grudzień, powiedzmy do połowy marca, do końca marca najczęściej i to szczególnie przy tych trasach północnych, doskwiera po wyjściu na powierzchnię. Jeżeli robimy jedno nurkowanie czy 2, to z reguły pewnie byłoby do przeskoczenia. Przy 3., 4, po 3. dniu człowiek zaczyna z niechęcią myśleć o tym, jak się będzie czuł po wyjściu z wody. Więc dlatego, jeżeli dla kogoś suchy skafander tutaj w kraju jest standardowym wyposażeniem, rekomendujemy suchy skafander. Tam pod spód idzie bielizna przeciwpotna albo jakiś polarowy ciuszek i jest wszystko super. Oczywiście bardzo dużo zależy od tego, jak ludzie marzną osobniczo. No i czasami widzimy w grudniu najczęściej takich trochę lepiej zaizolowanych, którzy nurkują na przykład w shortach, z gołą głową w shortach i czują się świetnie. Ale to jest raczej ewenement niż reguła. Dla mnie standard. No tak, właśnie myślałem. Tak, czyli temperatura tutaj, no i trzeba dbać o siebie termicznie, bo tutaj dochodzi do kumulacji takiego wychłodzenia, które jest z nurkowania na nurkowanie, pogłębia się i czasami kończy się to jakimiś awariami zdrowotnymi gdzieś w 3., 4., 5. dniu. Dlatego też dobrze jest ze sobą też zabrać jakieś leki, no bo my mamy apteczki oczywiście, ale nie prowadzimy regularnej apteki, więc tam gdzieś od 3. dnia zaczynają iść gripexy, aspiryny, ibupromy, zatoki i inne lekarstwa zaczynają iść w ruch. Okej, a mówisz o sezonie takim zimowym, tak? Czy safari odbywa się w sezonie letnim, czy tylko zimowym? Rynek safari nurkowych ma tak zwany low season i high season, które się oczywiście troszkę rozmywają i zacierają, ale ten high season jest dosyć wyraźnie zaznaczony. To jest okres od września do nawet do połowy grudnia, czy na pewno do końca listopada, czyli wrzesień, październik, listopad. To znajduje pewne odzwierciedlenie w cenach wynajmu łódek, znajduje to też odzwierciedlenie w dostępności miejsc, bo to są najchętniej sprzedawane, czy też kupowane terminy. Dlaczego? No, dlatego, że upałów wściekłych na zewnątrz już nie ma, ale za to woda jest przyjemnie nagrzana, ciepła i są to stosunkowo bezwieczne miesiące, więc faktycznie jest bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie, nawet bym powiedział. Okres od marca do czerwca, czyli znowu mamy 3 miesiące, to jest taki sezon bardzo dobry, troszeczkę niższy, ale bardzo, bardzo dobry. Woda już się nagrzewa, mamy do czynienia z takimi wiosennymi obrazami, czyli jest duży ruch w wodzie, różne zachowania rozrodcze organizmów wodnych można obserwować, jest bardzo,
jest bardzo, bardzo dobrze pod wodą i też nie jest zbyt gorąco na zewnątrz. A pozostałe części roku no, charakteryzują się jak na warunki egipskie skrajnymi temperaturami. To znaczy w lecie jest bardzo gorąco i te lipiec, sierpień są miesiącami po prostu dla tych, którzy lubią piekło, a sezon zimowy jest z kolei dla tych, którzy zrobią wszystko, żeby nie być w tym czasie przez tydzień przynajmniej w Polsce i złapać trochę słońca, bo faktycznie jest ciepło, tylko z reguły bywa dosyć wiecznie. Nam się zdarzają i styczniowe, i lutowe safari, ale z reguły kończymy sezon safari sylwestrowym, gdzie można powiedzieć tak, to jest taka jeszcze ciepła egipska zima. No ja tam słyszałem, że podobnie, że nawet w Egipcie uczą nurkowania pod lodem w tych miesiącach zimnych. Ale to tam, gdzie się serwuje drinki z lodem. tylko w tych resortach. Dokładnie. Mówimy o Egipcie. Gdzie na takie safari najlepiej się wybrać poza Egiptem? Czy są jeszcze jakieś miejsca, czy to Egipt jest taki popularny? Tak, no nam, polskim nurkom, safari kojarzy się najczęściej z Egiptem, bo też w ogóle nurkowania w ciepłych wodach kojarzą nam się przede wszystkim z Egiptem i potem dopiero z tymi dalszymi destynacjami. Ale to jest po prostu jedna z form organizacji nurkowania na otwartej wodzie, na morzu czy na oceanie. I wiele miejsc jest osiągalnych tylko właśnie w formie safari czy live aboard, takiej wypłynięcia łodzią na parę dni. My teraz na przykład byliśmy na wyprawie nurkowej w Tajlandii i to safari na Similany i Suriny trwało przez 4 dni. Po prostu tak wygląda program. To jest 4-dniowe safari. Wyjazdy, rejsy pomiędzy Bali a Komodo, rejsy na Socorro, rejsy, niektóre wyjazdy na Raja Ampat w Indonezji. To są imprezy organizowane najczęściej w formie safari. Okej, czyli mamy tego więcej, nie tylko Egipt. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Czy takie wyjazdy safari są robione tematycznie, na przykład safari tylko dla fotografów, safari tylko wrakowe, eko-safari i tak dalej, czy to jest mieszanina? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Chciałbym powiedzieć, że tak, ale i pewnie na międzynarodowych, takich dojrzałych rynkach nurkowych, gdzie się zbiera towarzystwo z różnych krajów, to jest pewnie możliwe. W naszej praktyce nigdy nie zebraliśmy na przykład całej łódki fotografów, bo to jest... Nie uniosłaby tego sprzętu. Bo przede wszystkim łódka by tego nie uniosła, ale nikt by nie ubezpieczył takiej łódki. No. Ale tak poważnie, najczęściej wymogi towarzyskie są takie, że z tymi fotografami jedzie ekipa ich przyjaciół niefotografujących, jadą różni znajomi, krewni znajomi królika i też po prostu kończą się miejsca w pewnym momencie i to są takie mieszane składy. I dobrze, no bo oprócz tego, że się fotografuje przyrodę, to fajnie sfotografować jakiegoś nurka, fajnie, jeżeli ludzie tam mają przed sobą jakichś modeli, partnerów nurkowych, którzy na nich zwrócą też przyjazne oko podczas nurkowań, bo fotograf podwodny to taki trochę, bez względu na kwalifikację, to taki trochę nurek specjalnej troski. To znaczy specjalnej troski po prostu no fajnie, jeżeli ma jakąś przyjazną, bratnią duszę, która podsuwa mu się przed obiektyw, podsuwa mu kolejne tematy przyrodnicze. To jest, chociaż podkreślam, że najczęściej są to bardzo, bardzo doświadczeni, bardzo wykwalifikowani dobrze nurkowie. Tak sobie teraz myślę, czy na takim safari nurkowym zdarzały się osoby freediverskie, czy tylko scuba? Zdarzały się, ale myślę, że to jest jeszcze przed nami. To znaczy, że to jeszcze nastąpi, czy też tych osób będzie więcej, no bo w tym momencie Polska generuje większą ilość wyedukowanych freedivingowo osób. Zgadza się. Deep Spot jest tutaj kuźnią freediverską, więc myślę, że to kiedyś przed nami. No my na razie mamy takie trzy grupy odbiorców, to znaczy faktycznie fotografów. Zorganizowaliśmy kilka imprez eko, takich, gdzie próbowaliśmy zainteresować nimi osoby z jakimiś takimi inklinacjami przyrodniczymi.
I te safari rodzinne, które pozwalają troszeczkę w ogóle zmienić koncepcję wyjazdu z takiej bardzo intensywnie nurkowej na bardziej zabawową i szkoleniową, no bo jest też to okazja do po prostu poprowadzenia kursów nurkowania od zera. To, co nazywamy safari wrakowym, bardziej dotyczy trasy niż grupy ludzi, którzy są na tym safari, ponieważ oprócz absolutnie takich zadeklarowanych miłośników wraków, którzy mogą nurkować w każdym miejscu pod warunkiem, że jest tam jakiś wrak, to jeszcze są tam po prostu tacy, nazwijmy to, zwykli nurkowie, którzy mogą zanurkować na wraku albo gdzieś obok na rafie i tutaj są bardziej mieszane składy. Ale faktycznie nazywa się to safari wrakowym, bo 3/4 miejsc nurkowych to są wraki. Wraki mi się zawsze kojarzą z dużą głębokością. Najpłytsze wraki w Egipcie sięgają powierzchni. Są takie wraki na południu, a nie są zbyt duże. Z reguły te wraki rekreacyjne, na których nurkujemy, zaczynają się na najmniejsza głębokość to jest kilkanaście metrów, a największa między 30 a 35. Ale są też głębsze, takie jak Rosalie Moller, gdzie jest 33-4 metry na pokładzie i głębiej do 55 przy dnie. Ale najczęściej to są takie wraki, te egipskie wraki, najczęściej odwiedzane, to są wraki w przedziale właśnie 15 do 30 parę metrów, 40 metrów. Na Bradersach są jeden wrak jest troszkę głębszy, ale do zobaczenia dla każdego. No to właśnie to jest moje drugie pytanie, czy na taki safari ktoś, kto ma podstawowy kurs nurkowania, ten pierwszy, jakiś OWD, SPADI, warto, żeby się wybrał, czy to jednak większość na przykład nurkowań będzie dla niego niedostępna? No bo w PADI mamy te powiedzmy 18 metrów limitu. No, w każdej organizacji rekreacyjnej, w prawie każdej, ten pierwszy stopień sięga uprawnieniami do 18-20 metrów. Tak. I safari wrakowe nie jest idealnym miejscem, które można tak defaultowo komuś zarekomendować. Tak, masz OWD, możesz jechać na safari. Ale znowu tutaj jest trochę takich miękkich obszarów, bo bardzo dużo zależy od tego, ile ta osoba ma nurkowań, jakie ma doświadczenie nurkowe. Dosyć często na safari prowadzimy i inne środowiska nurkowe prowadzą kursy podnoszące uprawnienia do poziomu Advance'a albo do poziomu Deepa, więc osoba, która jest obnurkowana, dla której to nie są pierwsze nurkowania po kursie, absolutnie może jechać na takie safari, chociaż powinna to skonsultować z organizatorem, jakiego to jest typu safari, jakie będą głębokości najczęściej odwiedzane. Na przykład na Bradersach, na Rocky Island, na Zabargadzie może nie, na Dedalusie, to są z reguły głębokie nurkowania. Tam praktycznie każde nurkowanie, przynajmniej 2 dziennie, to są nurkowania w przedziale 30-40 metrów. Więc jeżeli jest pojedyncza osoba z niższymi uprawnieniami, to stwarza spore wyzwanie logistyczne, co z taką osobą zrobić, kogo przydzielić jej do opieki jako partnera. Więc trzeba się dopytać o to, żeby nie wybrać się w miejsce, które jest nieadekwatne albo do naszych siedzieć na pokładzie. Tak. No nie, bo to też nie o to chodzi. Jeżeli ktoś płaci tam okolice 1000 euro za imprezę, no to po prostu nie po to, żeby siedzieć na pokładzie i później porozmawiać z przyjaciółmi, czy było fajnie, czy nie. Czyli tak naprawdę mówisz, że na safari można jeszcze sobie podbić kwalifikacje, prowadzicie kursy. Tak, no to jest oczywiście, znowu do tego trzeba podejść zdroworozsądkowo. Program jest na tyle napakowany nurkowaniami, briefingami, posiłkami, przepłynięciami, podczas których się niewygodnie prowadzi wykłady, bo ludzie się, po prostu to jest męczące, pracuje silnik, nie jest głośno, więc jeżeli to jest kwestia pojedynczego kursu i są to dosłownie 3 takie kursy, które się najczęściej robi, to jest właśnie Advanced Adventurer czy Advance, Deep i Nitrox. To są takie 3 kursy, które najczęściej są na safari wplatane w program nurkowy i one są do udźwignięcia. Wszystkie pozostałe no, raczej nie. Nie wyobrażam sobie. Przepraszam, może kurs fotografii podwodnej, czy warsztaty fotografii podwodnej. Też tak, właśnie prowadziliśmy. Ale spawacza podwodnego sobie nie zrobię. Spawacza podwodnego sobie raczej nie zrobisz. Nie. Dobra. Jaki jest właśnie cena takiego safari? O jakich kwotach mówimy?
mówimy o... Ta cena prezentowana jest najczęściej jako suma 3 składników, to znaczy przelot, który się waha między tam w okolicach między 1550 a 1750 zł i safari, którego cena uzależniona jest od trasy i od łodzi. I oscyluje w okolicy 1000 euro plus minus 100 euro. Tak? Za osobę. Za osobę. I tyle samo osoba nienurkująca? I niestety nominalnie tyle samo osoba nienurkująca, a jeżeli mniej, to już jest kwestia uzgodnień z organizatorem, bo on oczywiście może obniżyć cenę, ale to nie wynika z tego, że się z czegoś że się nie korzysta z czegoś, bo ta osoba zajmuje miejsce innego uczestnika nurkującego. No więc to już są nie kwestie... korzysta tylko z butli tak naprawdę. My w Nautice nie prezentujemy cen dla osób nurkujących i nienurkujących, tylko jeżeli taka osoba się pojawia, to w zależności od sytuacji, od wypełnienia, po prostu proponujemy jakąś cenę odpowiednio obniżoną. I w tej cenie mam wszystko, tak? No nie, wszystkiego nie masz. Nie wiem, co miałeś na myśli, ale wszystkiego nie masz. Drinki. Okej. Soft drinki, tak. W tej cenie, bo mówiłem o 3 składnikach, wymieniłem 2. Jest jeszcze jeden składnik cenotwórczy, to są wszystkie dopłaty na miejscu. To są dopłaty za takie elementy jak większa butla, czyli tak jak to mówimy, 15 za nitrox, napiwek dla załogi, czasami jakaś opłata portowa w zależności od tego, gdzie ląduje łódź, opłata taka eko, którą pobiera rząd egipski. To jest znowu tam pakiet parudziesięciu do 100 euro w zależności od tego, z czego korzystamy i jaka jest trasa, jakie są takie uwarunkowania administracyjne. Mhm. Ale w tej cenie, tej podstawowej mamy nocleg, wyżywienie, łódkę. Oczywiście, tak. Mamy transfery z lotniska, mamy zakwaterowanie, wyżywienie na łodzi, na które składają się 3 posiłki, plus przekąska taka w środku dnia pomiędzy lunchem a kolacją, plus kawa, herbata, napoje gazowane. Jak słusznie zauważyłeś, czy też jak doszliśmy do tego wspólnie, drinków nie ma, jest tylko dodatek do drinka. Okej. Jak już przylecimy sobie do Egiptu, wsiadamy w bus transferowy i od razu montujemy się na pokładzie. Tak. Najczęściej organizacja transferów wygląda tak, że staramy się to tak poukładać, żeby łódź wypływała z miejscowości, do której przylatuje samolot, albo w najbliższym sąsiedztwie. Ale nie zawsze się tak da zrobić, bo część tras to nie jest pętla, która zaczyna się i kończy w tym samym punkcie, tylko to jest rejs wzdłuż brzegu i czasami jest tak, że któryś z tych transferów jest dłuższy. Czyli na przykład zaczynamy w Hurgadzie, ale kończymy w Marsalam czy w Port Galeb. I wtedy powrót do Hurgady, skąd mamy przelot powrotny, wymaga takiego między 3,5 a 5 godzin transferu powrotnego. To zależy od trasy, od punktu, od tego, dokąd lecimy i gdzie zaczyna się i kończy trasa safari. Ale faktycznie z lotniska dojeżdżamy na Łódź, wprowadzamy się na Łódź, jesteśmy rozprowadzeni, goście są rozprowadzeni po kabinach i następuje szereg briefingów, które wprowadzają szczególnie te osoby, które są pierwszy raz na takiej imprezie w cały przebieg tygodnia i jak się na łodzi zachowywać. Dokładnie, bezpieczeństwo na pokładzie. Oczywiście. Trafy ratunkowe, koła ratunkowe, pewnie wszystko. Tak, harmonogram dnia, sygnalizacja, rytm, plan tygodniowy, ramowy plan nurkowań. No, wszystko to, co powoduje, że procedury wejścia do wody, wyjścia na łódkę, dla niektórych osób to są pierwsze nurkowania z łodzi, albo z tak dużej łodzi, albo pierwsze nurkowania z pontonów. Więc ten pierwszy dzień, kiedy wypływamy na morze, faktycznie jest dużo omówień, dużo takich wprowadzających elementów i zawsze wypływamy dzień po przylocie. To znaczy nigdy nie jest tak, że przylatuje się i tego samego dnia po południu się wypływa.
chyba że przylatujesz w nocy, No to tak. no to wtedy rano wypływasz tego samego dnia, no bo te przeloty są rozsiane, czasami się trzymają z różnych miast tam w zasięgu paru godzin, a czasami no, mamy rozrzut paru czy nawet parunastu godzin i No plus ostatnie ewentualne grupy, opóźnienia. plus ewentualne opóźnienia, chociaż mimo tego, że to są czartery, to się zdarza rzadko. Zdarza się, ale rzadko. Czy jak już zaczynamy, wypływamy? Czy mamy taki pierwszy nurek, to jest taki pierwszy rozgrzewkowy nurek? Nie, od razu z reguły to jest od 40 razu metrów. wrak, 40 metrów i penetracja wraku. Tak myślałem. Ale to oczywiście jak dobrze trafiasz, że dobrze ci intuicja tutaj prowadzi, że to jest płytkie nurkowanie, przy czym to płytkie nurkowanie w warunkach egipskich to zawsze jest paręnaście metrów. Łodzie tej wielkości nie mogą zacumować przy plaży, więc zawsze... Znaczy mogą, ale raz. Tak, to one nawet mogą bardzo blisko rafy zacumować, ale masz rację, tylko raz. Więc to są płytkie nurkowania, ale z reguły pod łódką jest parę metrów. 7, 9, 12 metrów, 15, no między 7 a 12 najczęściej. I one są zrobione, te nurkowania są poprowadzone bardzo, bardzo powoli, bardzo uważnie, tak żeby osobom, które na przykład miały roczną czy dwuletnią przerwę, bo to bardzo różnie bywa, żeby też dać możliwość takiego spokojnego wejścia znowu w rytm nurkowy. Sprawdza się ilość balastu, sprawdza się cały sprzęt, tak żeby kolejne nurkowania mogły już iść płynnie. Kolejne nurkowanie testowe robi się też z pontonu, kolejne nurkowanie numer 2, żeby przećwiczyć procedury wejścia na ponton, wyjścia do wody z wyskoku z pontonu i potem wszystko w drugą stronę wejścia i powrotu na łódkę. Super, no bo znam dużo nurków, którzy nurkują tylko raz do roku na przykład. Albo raz do roku i tylko z brzegu. Tak, i tylko w ciepłych wodach i mogą być przerażone. To przynajmniej tutaj jest ten punkt styczny, że w ciepłych wodach. To dobrze. Nie, właśnie taki mówię, rozgrzewkowy nurek to zawsze coś fajnego. Potrzebne. Rozumiem, że jacyś instruktorzy są, którzy sprawdzają co i jak. Tak, jest na takiej łodzi jest, bo pływamy na łodziach, które przyjmują od 24 do 30 pasażerów, nurków, więc to są grupy 6, 5 do 7 osobowe, tak się to najczęściej układa. Tyle też mogą pomieścić pontony, które rozwożą ludzi na miejsce rozpoczęcia nurkowania, więc jest adekwatna do tego ilość przewodników. Z reguły jest 2 przewodników egipskich i resztę kadry to są polscy instruktorzy i przewodnicy. I rozumiem, że z takim przewodnikiem do końca sobie na dobre i na złe. Na dobre. Tak. Najczęściej nie zmieniamy grup, bo te grupy też są dobierane troszkę pod kątem towarzyskim, troszkę pod kątem kwalifikacji, trochę pod kątem zainteresowań, więc z reguły jak już się tam dobierze, zrobi jakieś delikatne przesunięcia, to potem już tak trwa do końca safari. Takie pytanie, które gdzieś widziałem w internecie. Kto wybiera przydział w kajutach? To jest dobre pytanie. Jezu, na jakich stronach ty buszujesz? Nie organizuję rejsy morskie, zawsze mnie pytają, z kim będę spał. Dobra, no więc działa to tak. Przez lata szukaliśmy jakiegoś dobrego sposobu, no bo wiadomo, że za każdą kabiną idzie jakaś legenda jej przydatności i jej komfortu. Są kabiny bezdyskusyjnie najobszerniejsze, bo nawet jeżeli łódź ma, powiedzmy, trzyma ten sam standard wszędzie, no to inaczej się zachowuje, inne możliwości oferuje dziobowa kabina na pokładzie numer +1 niż dziobowa kabina na pokładzie -1, czyli pod pokładem, prawda? Chociażby ze względu na to, jak odczuwasz ruch łodzi. Więc mamy kabiny sfotografowane, mamy plan łodzi, także osoba, która wchodzi na naszą stronę, może się zorientować, jak wyglądają poszczególne kabiny i stosujemy zasadę pierwszeństwa rezerwacji. Jeżeli ktoś rezerwuje jako pierwszy, no to wybiera z całej łódki. Jeżeli rezerwuje jako ostatni, to ląduje tam, gdzie nikt nie chciał, czyli na przykład ta dziobowa kabina na poziomie +1, prawda? Są osoby, które uważają, że najlepiej będzie im w górnych kabinach, tam gdzie mogą wyjść na zewnątrz i poczuć bryzę na twarzy. Są tacy, którzy uważają, że tam się łódka za bardzo porusza i wolą być na śródokręciu na poziomie -1 na przykład.
prawda? A poza tym wszędzie jest bliżej wtedy. Tak. Więc to, wiesz, to jest tak, że te gusta ludzi są absolutnie nieprzewidywalne i no pozostawiamy to naszym gościom, ale stosujemy zasadę taką, że jeżeli wybierasz z tego, co zostało, potem usztywniamy tą listę i w momencie, kiedy wchodzi się na łódkę, po prostu każdy dowiaduje się, w jakim kabinie, o jakim numerze mieszka i z reguły tyle. Super. No, bo mówię. Czasami w tych ciepłych miesiącach ludzie zabierają jakieś lekkie śpiwory i też wędrują później na Sandek, czy też na Mundek bardziej, bo to, no dokładnie. bo to Mundek. I tam zakładane jest takie obozowisko pod gwiazdami. To jest też bardzo fajne i część ludzi od razu deklaruje, że nie będą spali tam w żadnej kabinie, tylko to będzie taka duża szafa, z której będą korzystali. Zgadza się. No to znam z życia, tak naprawdę. Pytanie jeszcze, które też widziałem, jak wygląda właśnie wyżywienie na takim jachcie, czy to, co naprawdę było pytanie, to czy mamy zabrać wędki, sobie łowić ryby? Czy... Okej. Nie, no wyżywienie jest przygotowywane przez kucharzy, którzy mają z reguły doświadczenie hotelowe, byli jakimiś szefami kuchni w hotelach, ponieważ łodzie safari oferują lepsze wynagrodzenie, bo są takie 3 osoby bardzo dobrze zarabiające na łodziach safari. To jest kapitan, pierwszy mechanik i kucharz, szef kuchni. To są ludzie, którzy doskonale gotują. No oczywiście na jednej łodzi będzie ci bardziej smakowało jedzenie, na drugiej mniej, bo to są już kwestia gustu, na kogo trafisz. Ten troszkę bardziej tłusto gotuje, ten troszkę więcej soli albo mniej, ale to są wszystko ludzie, którzy doskonale gotują i my czasami nie doceniamy tego, jakie to jest ważne, no bo popatrz, można odwołać jakieś nurkowanie na przykład ze względu na, nie wiem, na awarię kompresora, powiedzmy, chociaż są 2 kompresory, albo je przesunąć, ale nie odwołasz śniadania. To śniadanie musi być przygotowane, bo ludzie się budzą i są głodni. Tak, prawda? a Polak głodny to jest zły. Oczywiście. Więc to są naprawdę, to są świetni fachowcy i oni tam czasami na tej fali potrafią upichcić doskonały posiłek i kiedy łódka cumuje gdzieś na zawietrznej stronie rafy, ten posiłek jest na umówioną godzinę gotowy. To są posiłki przygotowane z dobrze odmierzonych porcji zabranego jedzenia, więc wszystko jest w zamrażarkach. Czasami się zdarza, że kupują od rybaków gdzieś na otwartej wodzie chłopcy jakąś świeżą rybę, ale nie można na to liczyć, nie można tego obiecać, bo jeżeli jest na pokładzie 30 osób plus załoga, no to trudno zapewnić, że na każdym rejsie spotka się kogoś, kto będzie miał odpowiednią ilość ryb do sprzedania, więc to jest raczej taka miła niespodzianka, a ryby oczywiście są, tylko to jest kupowane w porcie przed rejsem i mrożone. Dobre jedzenie jest. To jest taka fajna mieszanka wersji egipskiej, europejskiej, także każdy tam znajduje, wegetarianie znajdują też coś dla siebie, także... Czyli dla wszystkich. Absolutnie dla wszystkich. Nurek, jedzenie. Jedz, śpij, nurkuj. Jedz, śpij, nurkuj. To jest taki skrót safari, tygodniowego safari. Jedz, śpij, nurkuj. Jeszcze pytanko, które zawsze gdzieś tam się przewija, no bo choroba morska. To jest standard. Tak, no tutaj byłoby nieuczciwie powiedzieć, że nikt nie będzie chorował, bo wspomniałem, że łódka jest duża, ona się dobrze zachowuje na morzu, ale bujanie działa. Ale bujanie działa i jak się mówi, pływasz, więc wiesz, że na każdego się znajduje jakąś długość fali, która zadziała. I tutaj nie ma, czasami po prostu jest tak, że nawet ci bardzo opływani ludzie nie czują się super komfortowo. Jest takie magiczne lekarstwo, które się nazywa Dramenex, wręcz legendarne. Wszyscy farmaceuci twierdzą, że tam jest dokładnie to samo, co w Aviomarinie, tylko plus tego jest żółty barwnik, ale może ta nazwa powoduje, że po Dramenexie się dużo mniej choruje niż po Aviomarinie w Egipcie i ponoć jako nacja, jako Polacy mamy pierwsze miejsce na pudle w ilości zjadanego Dramenexu na safari. Tak teraz już nie żartując, jakbym miał jakoś to puentować, to większość osób
jeżeli ma problemy, to ma je pierwszego i drugiego dnia. Potem problem znika, bo błędnik łaskawie się przyzwyczaja. Czasami się trafia na gorszą pogodę, no więc pomiędzy przepłynięciami ludzie po prostu kładą się i śpią i to pozwala w miarę dobrze zagospodarować ewentualnie tą chorobę morską, jakoś ją rozgonić. No, są tacy, którzy łykają piguły do końca wyjazdu, 1 pigułę dziennie czy 2. Są tacy, którzy tego nie muszą robić, bo się czują dobrze. Nie ma tutaj reguły, ale jest to problem według mnie przejaskrawiany. Bo to w końcu nie są rejsy żeglarskie. My mamy przepłynięcia 2 godzin, najdłuższe przepłynięcia nocne, 6-7 godzinne. No, śpimy wtedy albo próbujemy przynajmniej spać w pozycji leżącej, więc jesteśmy najczęściej, więc też jest to do przeskoczenia. A w ciągu dnia dużą część dnia w wielu sytuacjach po prostu jesteśmy zacumowani od zawietrznej strony rafy, jest spokojnie. Ja na chorobę morską jeszcze to, co mi się zdarza, to pomaga praca. Wyjdź na pokład i coś porób, popatrz w horyzont, zajmij się czymś, tylko nie Taka praca, ale powiem ci, że praca pod tytułem popatrz w horyzont to jest świetny pomysł w ogóle. Ile za to można dostać? Ale nie wiem, to zależy. Nie, bo generalnie najczęściej właśnie pod pokładem, gdzie jest ciemniej, ciaśniej. Tak. No więc najczęściej ludzie jednak lądują właśnie na tych pokładach słonecznych, na materacach albo w salonie, tam na jakichś poduchach, na dywanie, no i obserwacja, patrzenie gniazdo, patrzenie na horyzont to jest odpowiedzialne zadanie. Oczywiście, tak, oczywiście. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to horyzontu jest pod dostatkiem, żeby na niego patrzeć. Czyli nie ma co się martwić, tylko jechać na... Nie, o to się nie ma co martwić. Czy jechać to naprawdę na safari nurkowe. To kiedy najbliższe? Najbliższe się zaczęło dzisiaj właśnie, znaczy wczoraj w zasadzie. Dzisiaj wypłynęli na morze, a takie najbliższe, następne dostępne to jest za 2 tygodnie. Egipt też? Egipt, to znaczy, wiesz, my robimy od 25 do 30 safari rocznie. Więc sporo, więc one w tych okresach wysokiego sezonu, wysokiego i najwyższego, one się odbywają co tydzień albo wręcz 2 razy w tygodniu. W tych najgorętszych, jeżeli chodzi o dynamikę okresach. No więc one teraz się właśnie zaczęły i będą trwały aż do czerwca. Super. Takie pytanie to w sumie ode mnie. Czy takie safari nie nudzi się? Jak ktoś musi, nie wiem, w ciągu całego wyjazdu 20 nurkowań zrobić? Czy to jest tak, że już nie wiem, w 5 dniu już nie chcę do tej wody? Czy ono się nie nudzi? Wiesz, no, ja jestem nieustannie entuzjastą, więc mnie się nie nudzi, chociaż mam przeszło 100 safari na koncie. Nie odniosłem też wrażenia, żeby ludzie są czasami zmęczeni fizycznie. Są zmęczeni fizycznie, no bo też niektóre z tych nurkowań, kiedy jest właśnie większa fala, kiedy jest jakiś prąd pod wodą, one są fizycznie na pewno trochę bardziej wyczerpujące niż pływanie, takie nazwijmy to, pływanie pod wodą bez żadnych innych dodatkowych atrakcji i czasami rezygnują z nurkowań, ale nie odniosłem wrażenia, żeby ludziom się nudziły te nurkowania, ponieważ wiesz, Morze Czerwone jest śliczne, jest pięknie pod wodą i każda z tych raf, które się odwiedza, albo wraków, daje troszeczkę inny krajobraz, to jest trochę inna wycieczka, tak? Tych wycieczek są 3-4 w ciągu dnia, każda jest inna, a w niektórych miejscach wręcz można zrobić w jednym miejscu 3 wycieczki i każda z tych wycieczek też będzie inna. Okay. Na wielkim wraku albo na jakiejś szczególnie rozbudowanej rafie z zakamarkami, więc nie odniosłem wrażenia, żeby ludziom się to nudziło i tego bym się najmniej obawiał. No dobrze. Odetchnąłeś? Tak. No bo ja potrafię się szybko znudzić. No tam ci się chyba nie uda. Super, czyli najbliższe nurkowanie niebawem na safari? Moje za 2 tygodnie, tak. I jeszcze są miejsca, żeby z tą pojechać? Nie. Powiem bez przesadnej skromności, nie. Okej, czyli trzeba się napisać na listę rezerwową na najbliższe. Tak? To jest najlepszy pomysł, tak. To właśnie pytanie, ile czasu potrzebuję, żeby pomyśleć safari? Czy to z dnia na dzień, czy raczej parę miesięcy wcześniej? Wiesz co, no oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że ktoś w ostatnim momencie wypada i dzwoni ktoś i mówi, czy macie jakieś safari? A mówimy, tak, ale wyjazd jest jutro albo pojutrze. Mówi, o to świetnie, bo właśnie mam urlop, wiesz. Tada! I to się oczywiście zdarza,
ale z różnych względów no, z reguły jeżdżą ludzie, którzy mają na tyle są potrzebni w pracy, że muszą sobie to zaplanować ze sporym wyprzedzeniem, więc w tym momencie na przykład następne safari, które prowadzę, to jest safari w październiku, więc to staramy się pracować tak samo z instruktorami, którzy przyjeżdżają do nas ze swoimi grupami, ze swoich szkół nurkowych czy centrów nurkowych. Staramy się pracować z takim półrocznym wyprzedzeniem, no bo też można pozbierać osoby zainteresowane, to wszystko jest lepiej poukładane. Okej, jest też czas na jakieś paszporty. Jest czas na wszystko. Oczywiście wszystko się zdarza, prawda? Jak to? To trzeba mieć paszport z półrocznym terminem ważności? Naprawdę? Nic mi nie mów. Organizowałem rejs na Ibizę i na lotnisku 3 osoby stwierdziły, że oni nawet dokumentów nie wzięli, bo to... Bo przecież to Ibiza. Przecież są na łodzi. Troszeczkę tak, właśnie w Berlinie na lotnisku. A to trzeba mieć dowód? Tu trzeba mieć paszport i ten paszport musi mieć półroczny termin ważności, więc oczywiście, że tu się zdarzają kryzysy. Dobrze o tym pamiętać. Mamy to wszystko dobrze opisane na stronie internetowej, co należy zabrać. No, fajnie zabrać jakąś muzę ze sobą, e-booka, książkę do poczytania, bo to też się udaje. Zgadza się. Ładowarki do sprzętu, telefonów. Tak, chociaż wiesz, jak jedzie jest 20 kilku uczestników, to najczęściej ktoś ma ładowarkę do twojego telefonu. Więc ten telefon też tak nie dzwoni ciągle. No tak. Super, no mnie przekonałeś na takie safari. Bardzo się cieszę. Naprawdę, mnie przekonałeś. Zwłaszcza, że lubię żeglować i morze i woda, to już mega. Mam nadzieję, że innych też przekonaliśmy, zwłaszcza tych, co mieli obawy przed takim wyjazdem i nie wiedzieli, co to znaczy. Także co, do zobaczenia na jakimś safari. Do zobaczenia na safari. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.